Więc to będzie taki odcinek audiofilsko-małżeński. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w jeszcze 5 minutek. Moi drodzy, dzisiaj idziemy do ciekawostki, która będzie ciekawostką zaplątaną, rozplątaną. Nie wiem, czy Wam też się zdarza, ale dam se uciąć rękę, nogę i pół brzucha, że prawdopodobnie tak. Taka straszna rzecz, która polega na tym, że wkładacie do kieszeni albo do torby, do kieszeni w torbie albo gdzieś tam słuchawki i one się po prostu tak zaplątują, że potem jak wyciągacie, to po prostu spędzacie 2 minuty, żeby to rozplątać. Nie wiem, może tylko ja tak mam, ale wydaje mi się, że nie. Że to jest przypadłość po prostu wszystkich ludzi. Mało tego. W ogóle jak mamy takie wszystkie kable, nie? I jak się tego dobrze nie zwinie, tylko gdzieś tam się wrzuci, nie, do torby, to potem to się robi jakaś po prostu totalna masakra. Jedna z największych masak dla mnie to są te lampki choinkowe. Mamy w klasztorze w Łodzi taką choinkę, którą wyciągamy raz do roku, nie? No bo jakże częściej, na Boże Narodzenie. I jest takie pudło, gdzie mamy 6 sznurów lampek, nie, choinkowych. I zawsze oczywiście jak tą choinkę składamy, nie wiem dlaczego tak zawsze, że ja ją muszę składać, to nie chce mi się oczywiście nigdy jakoś tego porządnie więc biorę te wszystkie lampki tamtego i do tego pudła, nie? Ja pierdziu, jak potem po prostu w następnym roku wyjmuję to pudło i próbuję rozplątać te lampki, no to jest po prostu jakiś Armagedon. I poszukałem sobie w internecie, czy może jest jakaś ciekawostka związana z zaplątywaniem się słuchawek. Otóż słuchajcie, po prostu to jest niewiarygodne, co jest w tych internetach, bo w internetach jest wszystko. Okazuje się, że jest dziedzina matematyki odpowiedzialna za zaplątujące się słuchawki. I w sensie oczywiście nie chodzi o zaplątujące się słuchawki, tylko to jest dziedzina tak zwanych węzłów. Bo nie wiedziałem w ogóle, że to jest dziedzina matematyki. Że da się, że tak powiem, matematycznie badać, jak się zawiązują węzły. Są w ogóle takie tabele, jak Marcin znajdzie, to Wam tu pokażę. Takie rodzaje węzłów matematycznych, jak to się rozplątuje. Cudawianki. I jakiś czas temu, jacyś tam naukowcy oczywiście z Ameryki, zrobili badania, jakby co zrobić, żeby się nie zaplątywały słuchawki. Otóż wzięli różne rodzaje kablów i żyłek i tak dalej, czyli czegoś, co miało imitować kabel od słuchawek i zamykali to w różnych pudełkach, w małych, w dużych, w większych, potrząsali, kable były bardziej sztywne, mniej sztywne, bardziej giętkie i tak dalej. I zrobili tam po prostu ileś set tych różnych prób, co się stanie, jak ten. Co się okazało, kochani? Że najbardziej pomagają, to nie będzie wielkie odkrycie, ale najbardziej słuchawkom pomagają dwie rzeczy. Po pierwsze, zamykanie ich w jak najmniejszej przestrzeni. Czyli najgorszą rzeczą jest po prostu, nie wiem, taka torba i do tej torby wrzucenie słuchawek. Jak tam wrzucisz słuchawki do takiej torby ogromnej, to masz gwarant, że po pół godzinie będziesz miał 160 000 słupów. Ale jak masz taką torebeczkę, że masz taki specjalny woreczek na słuchawki i tam wsadzisz, no to jak się łatwo domyślić, to nie jest jakaś wielka nauka, nie wiem po co robili takie badania, nie? No że tam się to nie zaplącze, no bo wsadzasz i to jest nieruchome. A druga rzecz, i to jest uważam w ogóle mega odkrycie amerykańskich matematyków, że najlepszym sposobem na nieplątające się słuchawki jest jak najczęstsze wyjmowanie ich z kieszeni. No to jest po prostu już mega odkrycie. Ale uwaga, uważam, że to jest bardzo ciekawa duchowo ciekawostka dla małżeństw. Dlatego, że małżeństwo to są 2 kable od słuchawek. Ślub polegał na tym, że je tam złączyli, nie? Czyli był jeden kabelek osobny, czyli tylko na jedno ucho, prawy kanał, i był drugi kabelek osobno, lewy kanał. I małżeństwo polegało na tym, że tam wzięli, złączyli, co nie? I teraz oczywiście są osobno, ale mają też taki wspólny rdzeń, nie mogą się rozerwać. No i w małżeństwie też następuje bardzo często poplątanie. Jakby to bycie razem, jak się to włoży właśnie do czegoś, taka torba małżeńska, no to się to czasem po prostu strasznie plącze, nie wiadomo jak to rozplątać. 2 rady z amerykańskich naukowców. Wkładaj do jak najmniejszej torebki i jak najczęściej wyjmuj. Co to znaczy? Małżeństwa się plątają wtedy, kiedy nie mają bardzo bliskiej więzi. Czyli kiedy żyją w bardzo wielkiej torbie, czyli nie mają za wiele wspólnego ze sobą. Każdy sobie żyje osobnym życiem i wydaje się, że mamy wolność, mamy dystans i tak dalej. Takie coś się strasznie plącze. Małżeństwa muszą zbudować bardzo bliską przestrzeń. Potrzebują po prostu, to nie chodzi oczywiście o żadną niewolę, to nie chodzi o żadne tam się tłamszenie, nie wiem, i zabieranie sobie możliwości robienia różnych rzeczy, nie. Tylko chodzi o zbudowanie bardzo bliskiej więzi. W małych torebeczkach, w małych kieszeniach to się nie plącze za bardzo. A druga rzecz, jak najczęściej trzeba wyjmować. Co to znaczy? Że trzeba też sobie pozwolić na to, że nasze życie nie może być cały czas właśnie blisko złączone, ale musimy mieć też takie ścieżki i takie bycie i bycie z innymi ludźmi, żeby mieć od siebie dystans. I to są 2 rzeczy, wydaje się, niepołączalne. Bo jednocześnie mówię,
bardzo blisko i ogromna intymność i taki wspólny świat, a jednocześnie mówię, wyjdźcie z tej kieszeni i dajcie sobie przestrzeń, żebyście sobie mogli pójść jakby na wolność, tak? Poza, że tak powiem, przestrzeń torebki małżeńskiej, jakkolwiek to brzmi. Ale uważam, słuchajcie, i to widziałem już 1000 razy, że to dokładnie tak działa. Że małżeństwo musi mieć taką ogromną bliskość i jak nie ma tej bliskości, to się po prostu coś bardzo popląta, a jednocześnie nie może cały czas żyć w tej bliskości i musi mieć wolność i odrębność. Tylko właśnie nie luz w małżeństwie tutaj, bo tutaj się pląta, jak jest za bardzo, jak nie ma tej bliskości. Tylko na zewnątrz w ogóle, poza małżeństwem. On też ma swoje, ona ma swoje i tak dalej. To jest w ogóle ciekawe, uważam. Cytat na dzisiaj, on będzie zupełnie, że tak powiem, od czapy, bo Pan Jezus mówi o czymś innym, ale bardzo mi się podoba znaczenie tego cytatu. Pan Jezus to mówi o faryzeuszach, którzy mu tam zarzucają różne rzeczy i on mówi tak. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie opuszczać. Pan Jezus to mówi oczywiście o różnych tam praktykach religijnych, tam mówi, że to robić, tam, o tamtym nie zapominać i tak dalej. A to jest dokładnie to. To należy czynić, ale o tamtym nie zapomnieć. Czyli należy budować ogromną bliskość, ale nie zapomnieć o tym, żeby dać sobie też przestrzeń, że tak powiem, pozamałżeńską. I to jest strasznie ważne. Uczcie się, małżonkowie, od słuchawek i od amerykańskich naukowców, którzy stwierdzili o tym, że trzeba słuchawki trzymać w małych kieszeniach, a jak najczęściej je wyjmować. Amen. Małżonkowie, czy coś na rzeczy powiedziałem? No fajne. Tylko mi się wydawało na początku, że będziesz, że taki splątany kabel to taki romantyczny w sumie, bo tak się z jednym się stało. Nie? Nie, to się słuchać nie da wtedy. No właśnie. A to jest masakra, to wiesz, nie? Jak masz te wszystkie kable też, nie? No. Jak coś się zaplącze, to ja pierdziu. I to jeszcze czasem nie, że tylko ze słuchawek, tylko jak jest Jeszcze pięć kabli, inne kable jeszcze, to nie? wyjmujesz słuchawki, a za nich się ciągnie taki metrowy jakiś inny.